Dziś w odcinku zapraszam Was na weekendowy wypad do Tallina. Pokażę Wam fortyfikację Kiek in the Kog, Targ Bałtycki, Stare Miasto oraz Kadriorg Park. Zapraszam. Cześć, dziś zabieram Was do Estonii. Estonia to niewielki kraj, niewiele większy od województwa mazowieckiego. W całej Estonii mieszka zaledwie 1,3 miliona mieszkańców, z czego w stolicy kraju, w Tallinie, zamieszkuje blisko 1/3 populacji. Estonia ma dużą mniejszość rosyjskojęzyczną, liczącą 22% mieszkańców. Największe skupiska rosyjskojęzycznej ludności znajdują się w północno-wschodniej części kraju, a zwłaszcza w mieście Narwa, przy granicy z Rosją, gdzie Rosjanie stanowią nawet 80-90% mieszkańców. Oficjalnym językiem Estonii jest estoński, który należy do rodziny języków ugrofińskich i jest on całkowicie inny od języków słowiańskich. W samym Tallinie bardzo wiele osób mówi po angielsku i rosyjsku. Mimo niewielkiej populacji kraj sprawia wrażenie przestronnego, ponieważ ogromne obszary kraju zajmują lasy i bagna, a gęstość zaludnienia jest bardzo niska, około 30 osób na kilometr kwadratowy wobec 120 osób na kilometr kwadratowy w Polsce. Estonia ma silne wpływy skandynawskie, szczególnie szwedzkie i duńskie. Sama nazwa stolicy Estonii, Tallinn, znaczy duńskie miasto. Dobra, dotarliśmy do naszego apartamentu, jest po 12 w nocy, więc dziś powoli kończymy, a jutro zaczniemy od zwiedzania naszej kwatery. Dobra, to teraz taka oprowadzka po naszym apartamencie. Tak wygląda łazienka. Jedna. Tak wygląda druga łazienka. Tron. Tu mamy salon. Tu mamy jedną sypialnię. Tu mamy drugą sypialnię. Kuchnia. Trzecia sypialnia z garderobą. I wyjdziemy na chwilę na taras. I tak wygląda taras. Tak wygląda widoczek. Tereny dzisiejszej Estonii były zamieszkane już kilka tysięcy lat przed naszą erą. Dzięki położeniu nad Morzem Bałtyckim region ten był ważnym punktem handlowym między Skandynawią, Rusią i Europą Zachodnią. W epoce wikingów estońskie wybrzeże było częścią bałtyckich szlaków handlowych. W XIII wieku Estonia została podbita podczas krucjat północnych prowadzonych przez zakonników i rycerzy niemieckich oraz duńskich. Chrystianizacja była brutalna i zakończyła niezależność dawnych plemion. W XVI i XVII wieku Estonia znalazła się pod kontrolą Szwecji. Okres ten Estończycy wspominają jako dobre stare czasy szwedzkie, ponieważ Szwedzi rozwijali edukację i zakładali szkoły, ograniczając władzę niemieckiej szlachty. Przed nami widzicie bramę Viru. Brama Viru to najbardziej rozpoznawalne wejście do historycznego centrum Tallina. Dwie charakterystyczne kamienne wieże z czerwonymi stożkowymi dachami stały się jednym z symboli miasta. Brama została zbudowana w XIV wieku jako część potężnych fortyfikacji miejskich Tallina. W XIX wieku Tallin zaczął się rozwijać poza średniowiecznymi murami i ówczesne władze miasta uznały, że stare bramy utrudniają ruch, dlatego też większość konstrukcji została rozebrana, aby poszerzyć wjazd do miasta. Po Wielkiej Wojnie Północnej Estonia została w XVIII wieku przejęta przez Rosję i weszła w skład Imperium Rosyjskiego. Mimo rosyjskiego panowania kultura niemiecka nadal dominowała w administracji i wśród elit.
W XIX wieku rozpoczęło się estońskie odrodzenie narodowe. Zaczął rozwijać się język estoński, powstawała literatura i zaczęła się budzić świadomość narodowa. Po upadku Imperium Rosyjskiego i chaosie I wojny światowej Estonia ogłosiła niepodległość w 1918 roku. Nowe państwo musiało jednak obronić swoją wolność w wojnie z bolszewikami. Ostatecznie Estonia zwyciężyła i przez okres międzywojenny rozwijała się jako niezależne państwo. A tu widzicie pomnik estońskiego pisarza Jana Krosa. Jan Kros jest uznawany za najwybitniejszego estońskiego pisarza XX wieku. Był wielokrotnie wymieniany wśród kandydatów do Literackiej Nagrody Nobla. Los Estonii dramatycznie zmienił się w 1940 roku po pakcie Ribbentrop-Mołotow. W czasach radzieckich tysiące Estończyków deportowano na Syberię, zaczęto prowadzić rusyfikację i sprowadzać rosyjskojęzycznych mieszkańców z innych części ZSRR. To właśnie wtedy mocno zmieniła się struktura narodowościowa kraju. Przed nami widzicie słynną aptekę ratuszową. Dobra, wbijamy do apteki. Jest ona uznawana za jedną z najstarszych, nieprzerwanie działających aptek w Europie. Pierwsze wzmianki pochodzą z 1422 roku, ale już wtedy miała ona trzeciego właściciela, więc musiała istnieć wcześniej. W dawnych czasach można było tu kupić m.in. spalone pszczoły, kopyta ogiera, olej z dżdżownic, sproszkowane rogi jednorożca, tłuszcz ludzki oraz zioła i nalewki lecznicze. W średniowieczu mieszkańcy przychodzili tu nie tylko po lekarstwa. Rae Aptek pełniła funkcję miejsca spotkań podobnego do dzisiejszych kawiarni. Można było tu napić się przyprawionego wina, usłyszeć najnowsze wiadomości i robić interesy. Obecnie w budynku działa normalna apteka oraz niewielkie muzeum. W czasach swojej największej sławy apteka była tak ceniona, że lekarstwa zamawiali tutaj nawet rosyjscy carowie. Dzień 9 maja wywołuje w Estonii głębokie podziały społeczne i kojarzy się z dwoma skrajnie różnymi wydarzeniami: oficjalnym, proeuropejskim Dniem Europy oraz kontrowersyjnym rosyjskim Dniem Zwycięstwa. Europejski Dzień Pokoju to dla większości estońskiego społeczeństwa radosne święto integracji europejskiej. Natomiast dla mniejszości rosyjskojęzycznej to Dzień Zwycięstwa, czyli zakończenia II wojny światowej przez Rosję. Z tego powodu 9 maja jest dniem wzmożonej czujności policji, a wszelkie próby manifestacji o charakterze prorosyjskim są natychmiast pacyfikowane w obawie przed prowokacjami.
Dobra, wbijamy teraz do bastionu. Kiekin de Kock to potężna średniowieczna wieża artyleryjska zbudowana w 1475 roku jako część miejskich fortyfikacji. Jej nazwa pochodzi z języka dolnoniemieckiego i oznacza dosłownie zajrzyj od kuchni. Według legendy strażnicy stojący wysoko na wieży mogli zaglądać do kuchni pobliskich domów i obserwować, co mieszkańcy gotują na obiad. Podczas wojen inflanckich wieża uległa uszkodzeniom wskutek ostrzału artyleryjskiego. W ostatnich latach wieża została starannie zrekonstruowana i mieści się tu obecnie oddział Tallińskiego Muzeum Miejskiego. W latach 80. Estonia stała się jednym z centrów pokojowego oporu wobec ZSRR. Symbolem walki była tak zwana śpiewająca rewolucja, ogromne patriotyczne zgromadzenia i wspólne śpiewanie narodowych pieśni. W 1989 roku Estończycy, Łotysze i Litwini stworzyli słynny bałtycki łańcuch, około 600-kilometrowy ludzki łańcuch łączący stolice państw bałtyckich. Jest 15 maja, jak się okazało, trafiliśmy chyba dzisiaj na obchody Dni Talina. Jest jakaś rocznica powstania miasta, w związku z czym wejściówki do muzeum są darmowe lub w bardzo atrakcyjnych cenach, poobniżane na przykład z 15 na 1 euro. Także przez przypadek zwiedzamy bardzo tanio, gdyż nie wiedzieliśmy o tym, że jest taka sytuacja. A tu widzicie sobór świętego Aleksandra Newskiego w Tallinie. Kościół ten został ukończony w 1900 roku, gdy Estonia była częścią Imperium Rosyjskiego. Powstał jako symbol rosyjskiej obecności i wpływów w regionie. Po odzyskaniu niepodległości przez Estonię w 1918 roku pojawiły się plany jego rozbiórki, ale ostatecznie przetrwał i pozostał jednym z głównych zabytków miasta. Estonia odzyskała niepodległość w 1991 roku po rozpadzie ZSRR. Po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku Estonia była stosunkowo biednym państwem postsowieckim. Zamiast próbować konkurować wielkim przemysłem, postawiła na internet, technologię, administrację cyfrową i edukację informatyczną. W latach 90. uruchomiono program Tiger Leap, który miał podłączyć szkoły do internetu i rozwijać kompetencje cyfrowe. Efekty? Dziś Estonia należy do najbardziej zdigitalizowanych państw świata. Ma bardzo silny sektor IT, słynie z e-administracji i wydała na świat firmy technologiczne takie jak Skype czy Bolt. Programowanie i kompetencje cyfrowe są integralną częścią obowiązkowej edukacji w Estonii. Powoli zmierzamy na targowisko bałtyckie w Tallinie, czyli Balti Jama Turk.
Jest to jedno z najbardziej popularnych miejsc handlowych w całej Estonii. Jest położone tuż przy dworcu kolejowym Tallinn Baltic Station na granicy Starego Miasta i modnej dzielnicy Kalamacha. To miejsce, które łączy tradycyjny targ spożywczy, street food, sklep z designem i rękodziełem i wiele innych. Zaraz przekonamy się, jak to wygląda. Bałtyckie pomarańcze. Jak widzicie, jest tu wspaniała selekcja ryb, głównie jeziorowych, zarówno suszonych, jak i surowych, oraz kawioru. A oto i food court i bazar ogólny. A oto sklep ze słodyczami, w którym zostały poczynione zakupy. Marka Kalev to najstarsza i najbardziej znana estońska marka słodyczy. Jest ona największym producentem słodyczy w Estonii, działa od 1806 roku i produkuje wspaniałe czekolady, praliny, marcepany, cukierki i ciasteczka. Degustowałem i gorąco polecam. Uważam, że to jeden z najlepszych prezentów z Estonii. Trafiliśmy w sklep iberyjski i oczywiście nie mogliśmy przejść bez zakupów, także wjechała oliwa, lomo, mohama i takie tam różne inne przysmaki. Zgłodniliśmy, więc wbijamy do Rukki-Lill Cafe. Jest to dość klimatyczna i popularna restauracja w pobliżu Starego Miasta, gdzie można zjeść typowe estońskie i wschodnioeuropejskie jedzenie. Zobaczymy, co nam zaserwują. A tutaj wjechały kanapeczki estońskie z rybką, kalmary, cheeseballsy. A to sandacz i sałatka z kozim serem. Oraz selekcja estońskich kiełbas. Jedzenie było smaczne, ale bez nadmiernego zachwytu. Dobra, my idziemy się zrelaksować i za chwilę ciąg dalszy. Jesteśmy teraz na ulicy Jana Poska. W Tallinie mamy tutaj takie drewniane domki, bądź też domki z drewnianym sidingiem na zewnątrz. Bardzo dobrze utrzymane, wygląda to rewelacyjnie. Popatrzcie jeszcze raz, mega. A teraz zapraszam Was do Kadriorg Park. Jest to najpiękniejszy i najbardziej reprezentacyjny park miejski w Estonii. Został on założony w 1718 roku z rozkazu Piotra Wielkiego jako część letniej rezydencji carskiej. Nazwa Kadriorg oznacza dosłownie Dolinę Katarzyny i pochodzi od imienia żony cara Katarzyny I. W jego centrum znajduje się barokowy pałac wybudowany dla Katarzyny I.
Obecnie mieści się tam Muzeum Sztuki. Jest on uznawany za jeden z najwspanialszych przykładów architektury barokowej w krajach bałtyckich. Już za czasów cara park był dostępny dla zwykłych mieszkańców, co było rzadkością dla królewskich ogrodów XVIII wieku. Kończymy dzisiejszy odcinek, a już wkrótce zapraszam Was na kolejny film, w którym pokażę Wam postsowieckie więzienie o podwyższonym rygorze, dziewicze bagna w Lachema National Park oraz wybierzemy się na jednodniową wycieczkę do Helsinek.